Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mercedesa klasy E. I to nie jest zwykła E-klasa, bowiem tak jak w tytule, to jest Mercedes E300DE 4MATIC Estate All Terrain. Tak, to jest pełna nazwa. A nie, przepraszam, według konfiguratora to jeszcze na końcu powinno być z EQ, czyli Mercedes E300DE 4MATIC Estate All Terrain z EQ. Super krótka nazwa, ale tak naprawdę nas interesuje niemal sam koniec, czyli all terrain. A all terrain w nomenklaturze Mercedesa oznacza podniesione, czy tam uterenowione kombi, co by się zgadzało z tym, co to znaczy po angielsku, czyli na każdy teren. Mercedes po prostu bierze wersję kombi swojej E-klasy, która w Mercedesie nazywa się właśnie Estate, podnosi jej zawieszenie o 35 mm, dorzuca plastiki i mamy wersję all terrain. No prawie, bo jeszcze pojawia się pneumatyczne zawieszenie w serii, które jeszcze delikatnie podnosi auto i wtedy prześwit zwiększa się nie o 3,5, a o 4,6 cm względem zwykłej E-klasy. Zgadza się, mało, ale wtedy mamy już prześwit na poziomie niemal 16 cm, dokładnie to 156 mm. Zwykła E-klasa ma prześwit na poziomie 12 cm. Czyli taka podniesiona E-klasa ma prześwit mniejszy o 2,5 cm od GLC oraz o 5 cm mniejszy od GLE. Ale tak naprawdę każde z tych trzech aut nie będzie jeździło pewnie w teren, więc nawet te niecałe 16 cm w E-klasie All Terrain wystarczy. A auto moim zdaniem jest lepszym wyborem niż pozostałe dwa, co podsumuję pod koniec. Teraz jeszcze chwilę o wyglądzie, bo uważam, że taka podniesiona E-klasa naprawdę wygląda świetnie. W ogóle nowa E-klasa jest bardzo ładnym autem, ale w takim bojowym wydaniu jest jeszcze lepiej. To, co oczywiście nie każdemu już padnie do gustu, to podświetlany grill, czyli moda, która ostatnio pojawia się w coraz większej ilości samochodów. All Terrain, podobnie jak i zwykłe E-klasy, ma też mnóstwo poukrywanych znaczków Mercedesa, jak te w światłach z tyłu, czy na grillu z przodu, których jest mnóstwo, ale to tak mnóstwo. Mamy też wysuwane klamki, których ja nie jestem fanem, zwłaszcza, że w zimie już mi kiedyś jedna zamarzła w innym modelu tej marki. Za to świetne są światła z przodu, które świecą bardzo jasno i mają świetny zasięg i dodatkowo mogą nam wyświetlać napisy czy znaki na jezdni. Niezły bajer. Szkoda tylko, że klosze delikatnie parują. W takim razie pora na bagażnik. No i tutaj niestety muszę rozszyfrować kolejne znaki z nazwy, czyli literki DE, które nie oznaczają Niemiec, tylko silnik diesla, ale połączony z hybrydą i to typu plug-in. A to oznacza baterie ukryte w podwoziu i tym samym zmniejszenie bagażnika. Co więcej, jak widzicie, w bagażniku są kable do ładowania, a sam bagażnik ma garba. Oczywiście, kabli nie trzeba wozić, ale garba już niestety wozimy zawsze, bo podłoga jest nieco podniesiona. I tym samym kufer ma 460 litrów zamiast 615. Tak, aż 155 litrów mniejszy, a to bardzo dużo. W zwykłej E-klasie kufer po pierwsze jest płaski, plus mamy schowek pod podłogą, tutaj tego nie ma. Jest za to opcjonalny hak holowniczy i możemy ciągnąć przyczepę do 2100 kg, czyli tyle samo ile wersje bez hybrydy. W bagażniku mamy też boczne gumy, żeby coś przymocować, są też haczyki na zakupy, czy z tego poziomu są przyciski, żeby położyć tylną kanapę. Co prawda, u mnie one tylko odblokowywały i trzeba było tą kanapę jeszcze pchnąć, ale w teorii powinna się kanapa sama położyć. Po złożeniu podłoga jest niemal idealnie płaska. Dobra, to wskakujemy na tył. Tutaj to, co mnie zdziwiło, to nieco ciężko się wysiada, bo ta noga jakoś tak nienaturalnie zahacza o próg. Albo ja jestem po prostu nienaturalny. Ale tak czy inaczej, jest tu wystarczająco miejsca, ja się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Jak widzicie, zarówno na nogi, jak i na głowę mam trochę wolnej przestrzeni. I to pomimo szklanego dachu, który zabiera nieco przestrzeni nad głową. Jedynie szkoda, że kanapa nie ma regulowanego oparcia. Poza tym jest podłokietnik z miejscami na poje czy tablet, są oddzielne złącza, oddzielna strefa klimatyzacji i podgrzewanie czy nawet wentylowane fotele, są gazetowniki oraz szklany dach, o którym już wspomniałem. Wsiadamy więc naprzód. Tutaj witają nas bardzo, ale to bardzo wygodne fotele, w pełni elektryczne, które klasycznie mają regulację na drzwiach, a nie na siedziskach na dole. Fotele też mogą być podgrzewane oraz wentylowane, a także mogą mieć masaże. I co ważne, siedzimy nieco wyżej i tak samo jak się wsiada, to nie klapiemy nisko, tylko niemal jak w SUV-ach. Mówię niemal, bo jednak takie GLE jest nieco wyższe.
W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Tutaj wersja All Terrain nie różni się niczym od zwykłej E-klasy, czyli mamy jeden ogromny ekran, ładnie wkomponowany w deskę oraz drugi jako cyfrowe zegary. Do tego w tym egzemplarzu mamy piękne wykończenie z drewna oraz brązowej skóry, więc całość wygląda bardzo nowocześnie, ale i w miarę elegancko. No dobra, poza tym podświetleniem, które wygląda jak z dyskoteki, ale da się zmniejszyć jego natężenie albo w ogóle wyłączyć, więc co kto lubi. To, czego ja na pewno nie lubię, to piano black na kierownicy, które jest zbędne. Dobra, jak jesteśmy przy materiałach, to sprawdźmy spasowanie. No cóż, idealnie to nie jest. Słychać skrzypięcia i klasycznie jak to w Mercedesach, ten element na dachu mocno się rusza. Moim zdaniem jest lepiej niż w poprzedniej generacji E-klasy, ale nadal nie jest idealnie. Na szczęście podczas jazdy jest cisza oraz jak widać, można prawie nie mieć piano black. Prawie też nie ma zwłoki w systemie multimedialnym i to jest super. Mamy świetną rozdzielczość i naprawdę wszystko szybko działa. Układ też jest w miarę intuicyjny, aczkolwiek szkoda, że nie ma oddzielnych przycisków od klimy, bo to wszystko trzeba już klikać tylko na ekranie. Chociaż nie trzeba klikać, bo zawsze można sobie porozmawiać z asystentem i wtedy on zrobi to za nas. Hej Mercedes, Tak, proszę. otwórz okna z tyłu. Otwieram okna z tyłu. Hej Mercedes, Czy możesz to powtórzyć? zamknij okna z tyłu. Zamykam okna z tyłu. Trwa to oczywiście chwilę dłużej niż byśmy to sami robili, ale przynajmniej nie musimy odrywać wzroku od drogi, żeby smyrać po tym wielkim ekranie. Pochwalić też muszę opcjonalne audio Burmester, bo gra naprawdę świetnie oraz świetną jakość kamer cofania. Brawo! Drugi ekran to, tak jak mówiłem, zegary cyfrowe i te w Mercedesie klasycznie są bardzo, ale to bardzo dobre. Świetna rozdzielczość, są bardzo dobrze widoczne nawet w ostrym słońcu oraz mają masę różnych motywów, w tym też takie klasyczne. To mi się podoba. Naprawdę tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Nie każdy za to polubi te dotykowe płytki udające przyciski na kierownicy, które są po prostu za czułe. Powinny być zwykłe przyciski. Dobra, to teraz schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską w testowanym egzemplarzu bardzo ciekawe rozwiązanie, bowiem mamy tutaj diesla połączonego z układem plug-in, czyli w teorii rozwiązanie idealne. Po mieście latamy na prądzie, a w trasy latamy dieslem. I faktycznie tak jest, ale po kolei. Pod maską, pomimo nazwy 300, jest diesel 4-cylindrowy, 2-litrowy, który tak pracuje. No cóż, klasyczne 4 cylindry w dieslu, które sobie klekoczą. Na szczęście komora silnika, jak i kabina są nieźle wyciszone, chociaż jak motor jest zimny, to go słychać. No cóż, taka już natura 4-cylindrowego diesla, no że nie brzmi on za dobrze.
Moc silnika spalinowego to 197 koni, a elektrycznego 129. Moc systemowa to 313 koni, czyli całkiem nieźle. Do tego mamy napęd na 4 koła oraz 9-biegowy automat, a to powinno nam dać 6,9 sekundy do pierwszej setki. Pora to sprawdzić. Wynik to nawet 6,6 sekundy, czyli lepiej niż deklaruje producent. I to jak widzieliście, nie miałem już prądu, ale zrobiłem powtórkę z prądem i miałem ten sam wynik. Zrobiłem też pomiar w najwolniejszym trybie i wtedy wynik to 7,1 sekundy. Też żwawo. Nie brakuje tutaj osiągów, nawet jak bateria wskazuje już 0% i auto ładnie się odpycha. Jedynie szkoda zwłoki na skrzyni, chociaż ta na trybie sport jest już minimalna. Minimalne za to jest spalanie. Otóż w trasie przy prędkości 120 na godzinę taka E-klasa zużywa około 5,5 litra, natomiast przy 140 litr więcej, czyli 6,5. W mieście natomiast, jak już nam się skończy prąd, to jesteśmy w stanie zejść poniżej 8, a jak się postaramy, to i 7 litrów, choć to oczywiście zależy od stylu jazdy i tak naprawdę miasta. Ale do miasta to idealnie będzie użyć samej baterii i jeździć na prądzie, bo ta bateria jest spora i ma niemal 20 kWh netto, co starczy w teorii na przejechanie nawet i 100 km na samym prądzie. Tak, 100 km. I tak, w teorii, bo ja przejeżdżałem 70-75, co i tak jest świetnym wynikiem. Czyli łączny zasięg to nawet i 1000 km, co jest bardzo ładnym wynikiem. Szkoda tylko, że bak paliwa ma 50 litrów, podczas gdy zwykły diesel bez hybrydy ma 66 litrów. Ale i tak, spalanie robi wrażenie. Ale jeszcze większe wrażenie robi komfort i właściwości jezdne. Zawieszenie pneumatyczne jest zestopniowane bardzo komfortowo, auto jest super wyciszone i pewnie się prowadzi. Siedzimy też nieco wyżej, więc ta widoczność jest nieco lepsza, chociaż tutaj przyznam, że w SUV-ach jest no jeszcze wyżej. Układ napędowy w tej E-klasie ma sporą moc, więc i wyprzedzanie nie jest problemem. Jedynie w tle słychać jak co jakiś czas mocniej klekocze 4-cylindrowy diesel, a rozwiązaniem na to jest dobre audio albo zakup większego silnika, bo takie też są w ofercie. Naprawdę, pod względem komfortu to auto jest świetne. Dopiero jak zaczniemy jechać bardzo szybko po zakrętach, to poczujemy, że jedziemy naprawdę ciężkim klocem, bo samochód waży 2305 kg. Zgadza się, ponad 2,3 tony za kombi. Tutaj oczywiście najcięższe są akumulatory, bo taka sama E-klasa All Terrain z tym samym dieslem, ale bez hybrydy plug-in waży 1970 kg, czyli 335 kg mniej. Ogromna różnica. W cenie też, ale do tego zaraz wrócimy. Bo teraz wróćmy jeszcze do hybrydy. Oczywiście, jak nam się skończy prąd, to musimy ją naładować. Można to zrobić z gniazdka 230, ale wtedy zajmie to 10 godzin. Lepiej więc użyć ładowarki AC i wtedy możemy ładować z mocą do 11 kW, więc w 2 godziny mamy pełen elektryczny bak. Ale możemy też użyć szybkiego ładowania DC i wtedy naładujemy baterię w nieco powyżej 30 minut. Dobra, to pora na cennik. Podstawowa E-klasa All Terrain z 2-litrowym dieslem o mocy 197 koni kosztuje 340 tysięcy złotych. Dla porównania, ten sam diesel, też w E-klasie, kombi, ale bez wersji All Terrain, kosztuje 318 tysięcy złotych, więc dopłata do uterenowionej wersji to 22 tysiące złotych. W cenie mamy, poza pakietem wizualnym, podniesione zawieszenie oraz pneumatykę. Ale do zwykłej E-klasy też pneumatykę można dokupić i kosztuje ona 8600 zł. Czyli różnica w cenie, jak odliczymy pneumatykę, to około 15 tysięcy złotych. Testowany egzemplarz z hybrydą kosztuje w podstawie 374 tysiące złotych, a dokładnie ta sztuka, którą testuję, to już wydatek 450 tysięcy złotych. Bardzo, bardzo drogo. Ale jak porównamy sobie cenę All Terrain z GLE, czyli tym SUV-em, z tymi samymi silnikami, czyli też z 2-litrowym dieslem wspomaganym hybrydą plug-in, to się okazuje, że GLE startuje od 420 tysięcy złotych, czyli o 45 tysięcy złotych więcej niż E-klasa. A moim zdaniem E-klasa jest lepsza, bo lepiej się prowadzi, mniej zużywa paliwa i prądu i jest dużo lżejsza, bo GLE waży już 2700 kg.
Pod względem praktyczności auta są bardzo zbliżone. W GLA jest delikatnie większy bagażnik, ale tylko o 30 litrów i jest delikatnie więcej miejsc na głowę z tyłu. Ale i tak, ja wolałbym E-klasę niż GLE. I jak chcecie kupić E-klasę z większym silnikiem, to są też 6-cylindrowe diesle oraz 6-cylindrowe benzyny i to też w wersji All Terrain. Oczywiście jest jeszcze drożej. Ale i tak uważam, że segment podniesionych kombi jest znacznie lepszy niż SUV-y, bo są tańsze, szybsze, ekonomiczniejsze i lżejsze przy niemal tej samej praktyczności. Jedynie faktycznie, jak ktoś ma duże problemy z plecami, to czasami do takiego SUV-a będzie się łatwiej śliznąć, chociaż taka E-klasa All Terrain też już taka niska nie jest. Nie jest też dla każdego wersja plug-in, bo tutaj trzeba mieć po pierwsze swój garaż, żeby można było to auto ładować, a po drugie jeździć bardzo dużo po mieście i też latać dużo w trasy. Jak nie spełniamy tych założeń, to lepiej kupić zwykłą benzynę czy zwykłego diesla, bo wtedy oszczędzimy sporo kasy, około 35 000 złotych na dieslu, które mogą się zwrócić dopiero po przejechaniu ponad 70 000 km, albo i więcej. Owszem, osiągi będą delikatnie gorsze, ale w trasie auto będzie jeszcze ekonomiczniejsze i jeszcze praktyczniejsze, bo będzie miało większy bagażnik i większy bak paliwa. Wersje PHEV mają po prostu sporo wad. E-klasa to bardzo dobre auto, przestronne, ładne, z mnóstwem bajerów i super komfortowe. To, co oczywiście mi się nie podoba, to spasowanie oraz zbyt tabletowa obsługa, bo zbliżamy się do momentu, że wszystko już będzie na tablecie, a moim zdaniem to już jest za dużo. No i te podświetlenia też już są chyba zbyt odpustowe, ale to na szczęście można wyłączyć. Cześć!